Witam serdecznie na kanale Ekspert Express. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu kolejny powód, dlaczego powinniście zrezygnować z używania protokołu Telnet. Otóż 21 stycznia 2026 roku, czyli nie tak dawno temu, opublikowano podatność CVE 2026 24061, którą oceniono na 9,8 w 10-stopniowej skali CVSS. Otóż podatność CVE 2026 24061 to błąd uwierzytelniania w implementacji Telnet-D dostarczanej przez GNU i NetUtils. Atak polega na podaniu spreparowanej wartości zmiennej środowiskowej user, powodującej wywołanie login z opcją F root, co doprowadza do uzyskania sesji root bez logowania. Jak czytamy w artykule, 800 000 serwerów używa Telnetu i może być podatnych na ataki. Podatność, o której mówimy, występuje już od maja 2015 roku, czyli grubo ponad 10 lat. Oczywiście należy doprecyzować, iż podatność ta występuje w demonie Telnet-D. Także z tych 800 000 serwerów część może być niewrażliwa na ten atak, ponieważ mogą być to switche, routery, urządzenia IoT, w których implementacja serwera Telnet uniemożliwia wykorzystanie tej luki. Przejdźmy do mapy Shodan. Otóż Shodan znalazł około 230 000 urządzeń, które używają Telnet. Najwięcej jest w Chinach, w Brazylii, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Zoom-I znalazł około 612 000 serwerów używających protokołu Telnet. Najwięcej są to Chiny i Stany Zjednoczone. No i przechodzimy do finału dzisiejszego odcinka, w którym zaprezentuję w sposób praktyczny błąd uwierzytelniania w implementacji Telnet. Taki mały disclaimer. Nigdy nie hakujcie, nie używajcie tej metody na publicznych serwerach. W dzisiejszym odcinku pokazałem Wam takie platformy jak Shodan, Zoom-I, gdzie możecie znaleźć takie adresy IP. Serwery wystawione na świat. Część z nich będą to honeypoty, część z nich będą to serwery prawdziwe, produkcyjne. To nie zabawa. Jeśli przeprowadzicie tego typu atak, który dzisiaj Wam pokażę, jest prawdopodobieństwo, że się powiedzie. Ale bądźcie pewni, że też czekają na Was konsekwencje. To jest po prostu włamanie. Nie wolno tego robić, jeśli nie macie na to pozwolenia. Na potrzeby dzisiejszego odcinka w roli ofiary będzie występował Ubuntu Server w wersji 24.04 z postawioną usługą Telnet-D. Natomiast w roli atakującego będzie to Kali Linux w wersji 2025.02. Po prawej stronie widzimy podgląd logów, syslog i outlog. Natomiast po lewej stronie mamy terminal Kali Linuxa.
Wyświetlmy sobie aktualnie zalogowanego użytkownika. Jest to Expert Express. I pracujemy na Kali Linux 2025.2. Przejdźmy do faktycznego ataku, a jest on trywialnie prosty. Składa się on z jednej linijki. Otóż to jest całe polecenie. User w apostrofach -f root telnet -a i adres IP ofiary. Jak widzimy, nie podajemy tutaj żadnych danych uwierzytelniających. Enter i jesteśmy zalogowani. Jak widzimy tutaj root login z adresu 192.168.1.7, czyli z adresu Kali Linux. Tylko tyle wystarczy, aby zalogować się na serwer Ubuntu z uprawnieniami root. Jesteśmy na Ubuntu serwerze. WMI root. Ten atak jest aż tak niebezpieczny. Może przedstawię Państwu jeszcze jeden powód, dla którego nie powinniście używać protokołu telnet. Otóż na chwilę wyloguję się, zakończę sesję telnet. Uruchomimy Wiresharka. Wracamy do konsoli i ja może wyczyszczę okno dla lepszej przejrzystości i zaloguję się do Ubuntu Server poprzez protokół telnet. Ale tym razem zrobię to w sposób tradycyjny, używając moich prawdziwych danych uwierzytelniających. I super skomplikowane hasło. Zalogowaliśmy się na Ubuntu Server. Wykonajmy polecenie wyświetlające adres IP. Może wyświetlmy pliki etc password i etc shadow. Wyświetlmy jeszcze plik shadow. No i zakończmy sesję. Przejdźmy z powrotem do Wiresharka. Zakończymy przechwytywanie. Przefiltrujmy pakiety. I wyświetlmy tylko te z protokołu telnet. I oto kolejny powód, dlaczego telnet jest tak niebezpieczny. Mój login Emil. Każda litera jest zdublowana, ponieważ występuje tutaj zjawisko echo. Moje hasło. Super skomplikowane. Wszystko to, co widziała osoba, która logowała się poprzez telnet, jest przechwycone i przesyłane jawnym tekstem. Widzimy konfigurację karty sieciowej, adres IP, widzimy zawartość pliku etc passwd i etc shadow wraz z hashem hasła użytkownika. Oczywiście chciałem tylko nadmienić, że w przyszłości będziemy zajmować się łamaniem takich haszy. Tutaj mamy do czynienia z hashem SHA-512. W przyszłości będziemy omawiali takie narzędzie jak John the Ripper i Hashcode. W jaki sposób sprawdzić, czy na Ubuntu Server
zainstalowana jest usługa Telnet-D, czyli serwer Telnet. Otóż w tym celu możemy użyć następującego polecenia. Flaga II sygnalizuje, że pakiet jest zainstalowany. Gdybyśmy mieli flagę RC, to znaczy, że pakiet jest odinstalowany, natomiast zostały pliki konfiguracyjne. A flaga HI sygnalizuje, że pakiet jest zainstalowany i jego aktualizacje są wstrzymane, zablokowane. Drugą metodą jest sprawdzenie, czy nasz serwer nasłuchuje na porcie 23. Jak widzimy, nasłuchuje, wszystko działa. To jest druga metoda. Kolejną metodą jest przeskanowanie portów przy użyciu Nmap. Czyli na przykład w sytuacji, jeśli fizycznie nie chcemy się logować do danego serwera, możemy przeskanować go za pomocą skanera sieciowego, jakim jest Nmap. W tym celu najpierw wyloguję się z sesji Telnet na serwerze Ubuntu. Wróciłem do terminala Kali Linux. I teraz wykonam skanowanie. Z wykorzystaniem narzędzia Nmap. Może po prawej stronie przewinę logi, tak żebyśmy również widzieli, co się dzieje od strony serwera, jak to jest widoczne w logach, jako taki bonus. Dla przypomnienia, po lewej stronie Kali Linux, po prawej stronie są wyświetlone logi z Ubuntu serwera. Ja używam log nawigatora. Jak widzimy, pojawiają się pierwsze wpisy w logach. To troszeczkę może zająć. Jak wygląda polecenie Nmap? Wskazujemy port, który chcemy skanować i adres IP węzła sieciowego, który chcemy skanować. Mamy już wynik. Port 23 jest otwarty. Natomiast jeśli chcielibyśmy przeskanować całą sieć, to musielibyśmy troszeczkę zmodyfikować polecenie. Które wyglądałoby mniej więcej tak. Oczywiście ja tego polecenia nie wykonywałem, dlatego że zajmie ono troszeczkę czasu. Także ja to zakończę. Chciałem jeszcze dopowiedzieć o kliencie Telnet. Otworzę może nowe okno terminala. Omawiając takie tematy jak protokół Telnet, demon Telnet-D, grzechem byłoby nie wspomnieć o kliencie Telnet. Wszystkim wiadomo jest, że klient Telnet umożliwia nam zdalne logowanie, zarządzanie urządzeniami sieciowymi, serwerami. Natomiast nie każdy wie, że w dzisiejszych czasach jest on używany przez administratorów sieciowych do sprawdzenia, czy dana usługa działa na danym porcie. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, w której są to nasze pierwsze tygodnie pracy w dziale IT. Nasi koledzy pracują zdalnie, a do nas przychodzi jeden z pracowników i prosi o pomoc.
zgłasza problem w działaniu aplikacji, problem z logowaniem. Idziemy do niego i widzimy, że ten problem jest związany z bazą danych. Nie można połączyć się z bazą danych. Otóż pierwszą rzeczą, jaką robimy, to wykonujemy polecenie ping. Czekamy i nie dostajemy żadnej odpowiedzi. To może sygnalizować dwie rzeczy. Albo serwer padł, albo, co jest równie prawdopodobne, firewall blokuje pakiety ICMP. W tym momencie możemy użyć klienta Telnet do sprawdzenia, czy serwer baz danych nasłuchuje na porcie 3306. Możemy również określić, że ten port jest blokowany przez firewall na tym serwerze. Otóż składnia polecenia wygląda następująco. Telnet, adres IP serwera z bazą danych i port, który chcemy sprawdzić. I jak widzimy, dostaliśmy informację zwrotną. Czyli jesteśmy pewni, że serwer MariaDB nasłuchuje na porcie 3306. I jeśli byśmy dostali komunikat Connection Timeout, to znaczyłoby, że port jest zamknięty. Spróbujmy wykonać polecenie na losowym porcie. Jak widzimy, po czasie odpowiedzi dość długim, możemy stwierdzić, że ten port nie jest otwarty lub blokowany przez firewall. Ja przyspieszę troszeczkę wideo. Jak widzimy, dostaliśmy komunikat Connection Timeout, co oznacza, że serwer nie nasłuchuje na tym porcie. W naszym przypadku, jeśli dostalibyśmy taki komunikat Connection Timeout od serwera MariaDB, oznaczałoby to jedną z trzech rzeczy. Albo serwer nie nasłuchuje na porcie 3306, albo w międzyczasie reguły firewalla się zmieniły i firewall blokuje ten port, albo też fizycznie serwer upadł, lub też jest jakiś inny problem z połączeniem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Państwu podobał. Jeśli tak, kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, aby nie przegapić kolejnych publikacji. Na razie.